lotnisko w Stambule. Idę już chyba z 20 minut, a końca nie widać do kontroli paszportowej. Oby to już niedługo, bo chciałbym się w końcu rzucić na łóżko i odpocząć trochę. No i się udało, dostałem karteczkę, w którym pani wpisała moje imię i służy jako chyba tymczasowy dowód do identyfikacji i do pokazywania policji, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pokój w hotelu mam całkiem. Malutki, ale przytulny. Z minibarkiem. Ekstra płatnym, co zaznaczył pan, który mnie wprowadzał, któremu musiałem dać dychę. Ale powiem wam, że widok z okna jest nieziemski na klimatyzację. No dobra, nie będziemy się patrzeć w okno. Tak, poza tym jest ok. Mimo to, że 21 km, które dzieli hotel od lotniska, jechaliśmy chyba z godzinę. Coś takiego jak kierunkowskazy albo nie wpychanie się na inny pas ruchu tutaj nie istnieje. Mój kierowca na jezdnię dwupasmową wbijał się jako trzeci, a czasami czwarty, wykorzystując pobocze, więc ogólnie bardzo ciężko musi się tutaj jeździć. Ogólnie rzecz biorąc, Turcy są mega pomocni. Tak jak na lotnisku miałem problem z Wi-Fi, to podeszłem do Turka, żeby podzielił się, żeby mógł się skontaktować z Benem. Zrobił to bez problemu, zadzwonił do mojego kierowcy, umówił się, wskazał, prawie mnie do niego zaprowadził, więc wszystko fajnie. Tylko jarają tutaj na potęgę. Śmierdzi tu fajkami cały czas. No i ruch pieszych tutaj w zasadzie nie istnieje. Są uliczki takie zabytkowe, ładne, po których jeżdżą samochody, trąbią na ciebie, że musisz spadać, bo inaczej cię potrącą. Aczkolwiek ładnie tutaj. Mimo wszystko ludzie są tacy pozytywni. Może ta pogoda ma też na to wpływ. Byłem przed chwilą kupić kartę turecką. Zapłaciłem 5 razy mniej niż gdybym to zrobił na lotnisku. Zapłaciłem 950 lir zamiast 4,5 tysiąca, więc nieźle. Pan był bardzo pomocny, wszystko w zasadzie wykonał za mnie. Podłączył się telefonem, wpisał jakieś tam kody, aktywował mi to, także wszystko jest git. Nie mogłem zapłacić kartą, co się dowiedziałem później, ani też nie mogłem zapłacić euro, co też się dowiedziałem później. Ale pan nie chciał mi robić kłopotu, więc po prostu wziął ode mnie euro, wydał mi w lirach pozostałość i się rozstaliśmy szczęśliwi obydwoje. Tu chyba jakaś impreza będzie. I chyba świętują mistrzostwo Galatasaray. W sumie lokalny klub, to nie ma się co dziwić. Tak jak mówiłem przed chwilą, domyślałem się, bo coś dużo flag, tutaj była jakaś impreza. Stulecie kogoś. Może założyciela miasta. 来吧，哎，就这个嘛，我把那个，我把乌了，冲，你要哪种颜色的？那这样，三色的，哎呦哇，Teşekkürler, thank you. Thank you very much. One, two, three, hoppala, tak. Show. Yeah. Yeah. Test, test. Papa. No i wracam z tych słynnych tureckich lodów u pana z budki. Było wesoło.
Lody smaczne, trochę drogie jak na tureckie warunki. Zapłaciłem 200 lir za dwie gałki, to się nazywało średni lód. I znowu był problem z płatnościami, bo najlepiej... Zaraz mi przyjadą. Bo najlepiej tutaj płacić lirami tureckimi i to gotówką. Po długich namowach udało się jednak zapłacić kartą. Aczkolwiek zauważyłem, że nie jest to tutaj zbyt popularne. A jeżeli uwielbiacie słodkości albo sprawiać swoim bliskim prezenty i niespodzianki w formie słodkich zakupów, to polecam Stambuł. Tutaj są jakieś lokalne ciastka chyba na miodzie z pistacjami, z chałwą, nie wiem z czymś jeszcze, nie zapamiętałem nazwy, ale ogólnie genialne w smaku. Nakupiłem tego chyba z 4 kg, więc mam nadzieję, że mi to zaakceptują z powrotem, jak będę na lotnisku i nie będzie problemu z wagą plecaka. No i zabłodziłem, bo się okazało, że na tej samej ulicy jeden obok drugiego są dwa hotele Elite Hotels, w którym się zatrzymałem.